Chłopaki kończą załadunek tych desek, a te gwiazdy dwie tutaj są teraz. O, a gdzie jest druga? Schowała się już, jest jedna i druga, widzicie? Ruda i ta czarna. Ta czarna to widać już do spania. I odpływamy, no chłopaki tutaj niezłą robotę zrobili. Nadźwigali się dzisiaj trochę. No i patrzcie. Jedziemy dalej. Gdzieś tam czeka na nas kolejna miejscowość. Przestawiliśmy się dosłownie kawałek, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Tam, o właśnie, pan mówi tu, że animales. Zaraz wam pokażę, co oni tutaj chcą wprowadzić na pokład. Idę tam wyżej, zaraz wam pokażę, co oni chcą tutaj wprowadzić. Mari też gdzieś tam obserwuje, właśnie stoi gdzieś tutaj, o, ale nie widać za bardzo. Dobra, o, idę wyżej, zaraz wam pokażę, co oni tutaj. Nie chce iść, uparty jak co, ale to właśnie nie osioł, to coś innego, coś z rogami, coś, co tutaj może ich poganiać. Marcin tam leci, widzicie, a tutaj tylko słyszę z dołu gringo, gringo i śmieją się, że leci zobaczyć krowę. Patrzcie, jakiego byczka tutaj ciągną na pokład. Nie no, jakoś idzie. Dobra, uciekam. Pan kapitan mówi, żeby Marcin uważał, żebym krzyknęła mu tam, bo że jest uparty i jak się odwróci, to tam... no właśnie. Ojej. Byczek wchodzi na pokład. O, kurczę, byczek. O, widzicie? Agresywny. No nie pasi mu, żeby wejść na pokład, a zaraz chłopaki chyba pomogą. Jak zaczepia. A co to za sposób, żeby ogon? O, nie chce wejść. Jest na pokładzie. Ten już jest tutaj na pokładzie byczek, ale on nie uwiązany, czy jest? Uwiązał go chyba. Uwiązał go, no. A teraz konkretny drugi. Ej, ten chyba mniejszy, albo to... Nie, to też byczek, no. Drugi. No nie tak łatwo byka zaciągnąć. Uparty jak osioł, nie chce iść. O, jeszcze kawałek i tam go uwiążą. No tak to się tutaj odbywa, moi drodzy. No nie ma innego wyjścia, żeby przetransportować te zwierzaki. Są już dwa byczki na pokładzie i ponoć będzie jeszcze jeden. Jeszcze jeden! Chłopaki na dłużej linie uciekają, chyba jakiś agresywny. Dobra, ja stanę tutaj, gdzie kapitan. Jak coś, to będziemy skakać do Amazonki. O, czarny uparty widać jakiś. Dobra. Kapitanie, jak coś, to się przesuwamy razem. Ale jakiś mniejszy, chyba najmniejszy z tych wszystkich. O, patrz jak go puścił. Puścili tego byka. O, chłopie. A oni już tam trzymają go. Ale jajca. Kolega tutaj, chyba właściciel, jakiś spray zostawił, żeby zaznaczyć pewnie, skąd ta krowa. No nie widać tutaj, żeby było coś namalowane. Powiem wam, że tutaj się nie pieprzą ze zwierzakami. Po prostu uznają to, że to jest na mięso i tyle. Też tak mało szacunku trochę do tego. Towary i zwierzęta załadowane i my odpływamy. Tutaj jeszcze stoi jakaś mała barka, jakieś rury na niej są, ale do czego służy, to nie wiem. Jakiś wysyp miejscowości teraz na trasie, dosłownie 10 minut dalej i tutaj też trzeba coś załadować, banany, więc ja lecę na dół zobaczyć. A tutaj widzicie, są te 3 byczki. No to konkretną ilość tych bananów kolega nosi. 1, 2, 3 kiście. No nieźle. Trochę tych bananów mają do przeniesienia. A tutaj jakieś stare barki. W ogóle ta barka to jest dźwigiem tutaj, więc pewnie jakieś prace tutaj wykonują. A ta to, no nie wiem co to za barka. Też do czegoś służy. Też jakby wygląda trochę specjalistyczna, ale nie mam pojęcia. Zaraz sprawdzimy, ile tych bananów tutaj jeszcze jest do przeniesienia. No jest trochę, ale to patrzcie, te plantany, one są konkretne, więc podejrzewam, że taka jedna kiś no sporo waży. Podpytałem jeszcze teraz panią, ile transport takich bananów, bo tutaj pani, wydaje się taka właścicielka, która obserwuje, no to taką kiść za jednego sola, czyli powiedzmy za jedną złotówkę będą transportować, a tutaj tego było 48 i to płynie z nami do Iquitos. Ostatnie banany załadowane, a nie, tutaj jest jeszcze ostatni, także ładujemy pewnie te banany i spadamy dalej. Tu jeszcze, powiem wam, jakieś ciężkie, nie wiem co to jest, ale coś tam jest, ciężkie było, tu jeszcze ciężki worek, ale oni tutaj zaciągają po portugalsku, oni w ogóle miksują jakby te dwa języki. Tego kapitana też zrozumieć, no to powiem wam, okej, pusta beczka i na pokład. Ja będę ostatni, jeszcze tą deskę będzie trzeba tylko wciągnąć i płyniemy dalej. Dlatego jest 30 godzin, a nie tam jak tamta 8 godzin, bo się często zatrzymujemy. Okazało się, że jeszcze trzeba lodówkę wnieść na pokład. Patrzcie, jeden wziął lodówkę na plecy. Wygląda trochę jak pucian, bo wcale taka lodówka pewnie lekka nie jest, tak mi się przynajmniej wydaje.
Chyba że to taka lodówka jakaś ze steropianu zrobiona tutaj dookoła. Zaraz sprawdzimy. Nie no, zwykła lodówa. Towar odebrany, płyniemy dalej. Tutaj taka atrakcja, te barki, że tutaj aż panowie dwóch z tej łajby tutaj na środku wyszli zobaczyć, co tutaj się dzieje. Za 2 minuty północ i mamy kolejną przerwę, kolejny przystanek. San Antonio, tak się tutaj wioska nazywa. Tam jest billboard, trochę widać, trochę nie. No i widzę, że kolejna lodówka jest do załadowania. I tam też są worki przygotowane z czymś. Nie wiem, czy to też chłopaki będą wnosić tutaj na pokład. Nie wiem, czy też dobrze widać, ale za nami jest jakiś statek, który też czeka, żeby tutaj wpłynąć. I lodówka już ląduje na pokładzie. Ten statek to jakiś transportowiec, to więc raczej nas minie, nie będzie się zatrzymywał w tych wioskach. Okazało się, że tych worków białych nie zabieramy, ale widzę, że tutaj sternik zagląda do tyłu, bo ten statek, co jest za nami, no to jest w takiej odległości, że możemy go tam puknąć, więc on tutaj kręci w drugą stronę teraz. No dobra, zobaczymy, jak to wymyśli. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Oj, trochę teraz światła oświetlają, ale tak, to jest jedna barka, druga i to jest trzecia. Są 3 połączone. Coś transportują, płyną bardzo powoli, my je zaraz wyprzedzimy i to dość szybko, ale my płyniemy i tak powoli, więc one płyną bardzo powoli. No zobaczcie, my przy nich to jak katamaran. Po prostu bierzemy, łykamy i zaraz nie będziemy ich widzieć. A co najlepsze, cały czas wypatruję tego Charlie'ego, który gdzieś tam płynie 1,5 godziny za nami. Myślałem, że nas dogoni, bo ona dość szybko płynęła, jak widzieliśmy ją jeszcze w okolicach Santa Rosa, no ale nie goni nas. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Peru. Tym razem jesteśmy na Amazonce i płyniemy na barce. Marika się nie wyspała na tym swoim hamaku, bo on jakiś taki wąski i sztywny, więc poszła poleżeć na moim. I wpadła na taki pomysł, że jeszcze będzie dosypiać. A ja idę zobaczyć, co tam się dzieje na dolnym pokładzie. Jeszcze nie głodna do śniadania? Głodna, okej. O 5:00 była pobudka, bo zaraz przed 6:00 było śniadanie, a na śniadanie nam dali taką owsiankę. My nie chcieliśmy tej owsianki, my sobie zrobimy swoje śniadanie i jeszcze takie pączki, to nie pączki, no takie bułki, patrzcie, tylko one takie trochę suche są właśnie do maczania do tej owsianki. I jak pięknie na życzenie, stajemy w jakiejś miejscowości, ale to raczej miejscowość taka, nie, że coś tutaj sprzedają. Bo muszę mleko kupić, skończyło nam się mleko, a kawę bym najpierw zrobił. Mamy świnki na dole, widzę, że nam inwentarza też przybyło, bo były tylko 3 byczki, a teraz już jest 5. Zabieramy jedną osobę, czy więcej? Jeszcze ktoś tutaj wsiada, to kolega wygląda, jakby szedł po coś do odebrania. Chłopaki coś właśnie wynoszą z tej łajby i tak, były te pierwsze 3 byczki były, a te 2 kolejne, no, o, ten widać brudny. No to gdzieś w nocy załadowali. Ja czekałem, pilnowałem, ale już zasnąłem, bo kilka tych stopów było później. A ten rudy kolega co? Gdzie jest twój drugi kolega? Czarny? Tu jest, schował się. Trochę zostawiliśmy i odpływamy już dalej w Amazonkę. Ładny poranek nam się szykuje. Zobaczcie, jak te domy są podniesione, to przez to, że Amazonka jak przybiera, no to zalewa. Podejrzewam, że tutaj cały ten poziom będzie zalany. Miejscowi z rana już tutaj coś robią. Podejrzewam, że jest jakiś sklepik albo coś, skoro tyle ludzi jest. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że oni tutaj na zboczu coś uprawiają. Oni mają kilka miesięcy tutaj, żeby uprawiać właśnie w tym miejscu jakieś rośliny, bo później to wszystko będzie zalane. Te pierwsze piętro też nie jest jakoś mega zawalone. U nas trochę przybyło ludzi, ale też nie ma dużo. Tutaj jest głośniej. U góry znowu mniej wieje. Kucharz już coś tutaj szykuje nam na obiad. Co my tu mamy? Aha, to zupa z wczoraj. Tam się gotuje, zaraz wam pokażę, ryż już się na obiad gotuje i tutaj co? Jakiś wywar, jakieś kości wrzucił. Kucharz mi pokazuje, co będzie na obiad, ryba, ale ma takie 3-4 rybki dla tylu osób. Kucharz ryby teraz płucze, ile ich mamy? 3 tutaj są. Wyświeć. Nie wszystkich zadowoli ta informacja, no ale jak się płynie tyle czasu, to też trzeba korzystać z tych toalet tutaj, więc czas na moją pierwszą 2 na tym statku. Warunki zaraz sprawdzimy. Ten, no nie najgorszy kibel, a ten w sumie podobne. Mamy Izraelitów na pokładzie i nie wiem, czy to jest kapłan, ksiądz, jakiś odpowiednik, albo pan po prostu czyta Biblię. I to na głos dla wszystkich. Ale nie wiem, czy ten pan jest tego samego wyznania religijnego, co tamta pani, co tam siedzi, bo pan czyta Biblię, a Żydzi chyba nie uznają Biblii. Dopływamy do kolejnego stopu i widzę, że tutaj będzie sporo desek do załadowania. Chłopaki noszą już te deski, no widzę, że nie są lekkie,
A ja odpalę drona, zobaczę jak tu z góry wygląda ta wioska. Miejscowi widać z góry było, że powycinali trochę dżungli, pewnie mają jakiś sprzęt, że szykują takie dechy. No i gotowy produkt, kolega jeszcze szuka drona, i taki gotowy produkt wysyłają do Iquitos. Wyskoczyłem trochę wyżej, tutaj jest ta łajba, idę zobaczyć do tej wioski, mam jeszcze trochę czasu, bo chłopaki zabierają wszystkie te deski i podpytałem tutaj miejscowych, ile jest tutaj domów. To mi powiedzieli, że jest około 20 domów. A z góry widziałem, nie wiem, tak mi się wydawało, przynajmniej jakieś 6-7. Tam widać jakiś stary, już nikt w nim nie mieszka. Tam dalej też chyba jakieś są, ale sporo tutaj właśnie mają takich desek drewna, więc coś mi się wydaje, że oni to tutaj właśnie przygotowują gdzieś w tej dżungli. Te deski też tutaj wyglądają na takie nowsze. No tutaj widać, że to jest stare, tak mi się przynajmniej wydaje, u góry jakby na nowo zrobione. No i tak sobie tutaj spokojnie żyją. Tutaj skromna chata, a z boku, tak jak kiedyś było w Polsce, wychodek. Widzicie? Ale wychodek ma rurę, czyli gdzieś te wszystkie fekalia i to wszystko, co stamtąd leci, no to leci gdzieś w ziemię pewnie, jakaś dziura zrobiona. Idę jeszcze kawałek w tą stronę, ale daleko nie będę odchodził, bo to nie jest jakieś miasto. Oni załadują to wszystko i będą śmigać dalej. Ten dom to już wygląda inaczej, nie taka zwykła szopa, tylko to już wygląda jak takie stare amerykańskie domy. Tutaj z góry jeszcze widziałem jakiś plac, więc idę szybko zobaczyć, co tu jest. Czy mają jakieś boisko, czy coś tutaj, jakieś dzieciaki do szkoły chodzą? No bo często właśnie w takich miejscach jest jakaś szkoła też zrobiona. Jest plac zrobiony, tam wisi flaga Peru i to mi wygląda właśnie ten budynek taki niebieski na szkołę. Widać jakieś tam ozdoby, wszystko ładnie zrobione tutaj. Tutaj w siatkówkę nawet można pograć. No, powiedzmy, że to jest tutaj siatka, tylko taka linka. Chyba że to jest bramka. A nie, to jest bramka zrobiona. I z drugiej strony tak samo. I pięknie, wracam powoli na łajbę. Musicie mi uwierzyć, już to mówiłem kilka razy, ale te życie tutaj pewnie to nie byłoby dla wszystkich, tym bardziej, że my w Europie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego, ale te życie tutaj płynie tak powoli. Dla tych ludzi w tej wiosce to jest atrakcja, jak przypływa taka łódka. Mają swoje kury, mają swoje kaczki, pewnie jajka, jakieś mięso też by się tam znalazło, jakaś świnka. Widzę, że jeszcze tam deski chłopaki noszą, więc idę jeszcze kawałek w tą stronę tej wioski. Tutaj jest ten dom rozwalony, który wam pokazywałem wcześniej. A widzicie, w tą stronę jest jeszcze kilka takich chat. Tutaj jakaś zagroda pod domem, patrzcie. Pewnie trzymają jakąś świnkę, tutaj teraz nic nie widać. Są kaczki, są kury, spokojnie sobie żyją. Ciekawe, co tutaj robią oprócz pływania właśnie w rzekę tam i łapania ryb, no i te drewno widzę robią. O, czy mój statek gazuje? O kurczę, dobra, wracam. Na spokojnie widzę, kilka desek jeszcze zostało, na 3 razy chłopaki to zabiorą. Oki, spadamy. Siadam ostatni, chłopaki już wszystko wnieśli. Czekaj tam, pilot! Dobra, jestem na łajbie. No i co, odpływamy! Trochę tutaj spędziliśmy, ale już odpływamy. Ciao! Widać dzieciaki jakimiś plecakami do szkoły albo po szkole. A raczej rano jest to, pewnie do szkoły. Tutaj jakaś mała dziewczynka nad rzekiem. Tu w ogóle jakiś kanał wpływa do Amazonki. Mamy kolejny postój, ale tym razem wygląda na to, że szybko będzie, wsiada tylko jakaś rodzina i nie ładujemy żadnego towaru. Podpływamy do kolejnej wioski. O,
I to też jest taka mniejsza wioska, bo ja czekam na wioskę, aż będzie jakiś sklep, tak jak wcześniej były, bo chcę mleko kupić do kawy. Dopływamy do kolejnej miejscowości. Jak zwróciliście uwagę, to te chaty, zobaczcie, są wszystkie podobne, wszystkie z drewna. I wygląda na to, że tutaj będzie jakiś załadunek, są banany. Panie poprzykrywały swoje towary jakimiś liśćmi, bo wiadomo, one tutaj pewnie czekają, bo do końca też nie wiedzą, kiedy ta łódka przypłynie, żeby słońce gdzieś tam nie popsuło. I też wsiadają kobietki z jakimiś produktami. Tu widzę arbuzy, tutaj też widzę jakieś dania obiadowe pani niesie. Pani ma tutaj zupę z kurczaka, a ta druga pani, zaraz zobaczymy, patrzcie, tak wyglądają te dania obiadowe. O, nawet są frytki. 7 zł taka porcja obiadowa. To wygląda na kurczaka. No my mamy swoje, więc my swoje zaraz będziemy gotować, ale patrzcie, rosół z makaronem tutaj pani ma. Byczki już trochę tutaj naświntuszyły. Idę, zanim chłopaki tutaj załadują te banany i jeszcze jakieś inne owoce, bo widzę jakieś cytrusy. Kapitan tutaj zadowolony, świeży, widać wyspany. Tutaj też są jakieś cytrusy, jakieś mandaryny? Tak to, tu jakieś ogórki. To nie mandaryny, to jakieś inne owoce. Tutaj pani też odsłania swoje owoce, a ja idę do góry zobaczyć. Może uda mi się w końcu te mleko gdzieś kupić, może jakiś sklep będzie. Coś tutaj sprzedają, ale to raczej takie przekąski. Jakąś bułkę można sobie kupić, arbuza, banany też. Tam coś jeszcze widzę, idę zobaczyć. Taka trochę większa mała miejscowość, bo widziałem tuk-tuka też. O, bułki pan sprzedaj. Tutaj wszyscy z brodą, tak samo jak ten, nie wiem, to był misjonarz czy ktoś. Oni tutaj mężczyźni wszyscy z brodami, znaczy wszyscy, większość, a kobiety znowu właśnie na głowach mają te chusty. Tutaj pani sprzedaje jakąś zupę pewnie z kurczaka. Sopa de gallina? Sopa de gallina, widzicie? Tutaj też dziewczynka coś zajada, drugi biznes. Są jakieś 2 sklepiki, więc idę zobaczyć. Mam mleko, sprawdziłem tam jak to wygląda ze składem, no tragedia, ale biorę takie mleko. Pani też sprawdziła te 10 soli, czy nie podrobione, reszta jest. Dobra, wracam na łajbę. No taki sklep, patrzcie, wszystko tak samo jak w innych. Tuńczyk, mleko, jakieś zupki, przyprawy, no jakiś olej, no wszystko co potrzeba, żeby ugotować jakiś obiad, mydło, szczota, wszystko jest co potrzebne. Teraz mogę iść kawę gotować. Jeszcze tutaj zobaczę, co panie sprzedają. Jakiś sklepik z ciuchami tam widzę w środku. Kolega mnie tam woła, zaczepia, ale produktów takich nie ma jak coś takiego. Jest i galina, właśnie pani sprzedawała zupę z galiny, banany, ogórki. I podpytałem tutaj tej pani, dlaczego noszą właśnie te chusty na głowie. I pani mówi, że są Izraelitkami, ale czytają Biblię. Stary Testament, z tego co zrozumiałem, tak mi się przynajmniej wydaje. No, a gdzieś sobie też czytałem po drodze, no to, że Żydzi jakby nie uznają Biblii, więc jakieś tutaj sprzeczne informacje mam, muszę trochę doczytać albo więcej rzeczy dowiedzieć. Tutaj jakiś kolejny owoc, którego nie znam, myślałem, że to jakiś zwierzak z daleka. I jak jest tuk-tuk, to znaczy, że też jest trochę większa miejscowość. Widziałem, że jeszcze trochę zostało tych bananów do załadowania, więc ja tutaj przejdę się kawałek tą wioską. Ona tak patrzy na mapie, że jest dość długa, więc ja się tam daleko nie będę wybierał. O, patrzcie, widzicie? Wszyscy mają brody. Pani pytałem, pani powiedziała, że mężczyźni brody, a kobiety zakładają właśnie te chusty na głowę. Ten pan też broda. No, gracias, gracias. Przejdę się. Pan już mnie drugi raz pyta, czy mnie zawieźć. Jest też jakieś oczko wodne? No nie będę tam daleko szedł. Myślałem, że to będzie tutaj jakiś plac zrobiony czy coś, bo ta wioska właśnie się ciągnie gdzieś tam w taki sposób. A ja muszę kontrolować mój statek, bo jak odpłynie, to ja później będę musiał wsiadać na inną. Maryka będzie musiała rozładować to wszystko sama później. Tu wszędzie rosną jakieś banany, jakieś owoce właśnie tam. Teraz podpytałem pana, mówi, że też ryż tutaj sami uprawiają, więc są też samowystarczalni w jakimś tam stopniu. No i część też rzeczy właśnie wysyłają do tych większych miast. Myślałem, że to domena mężczyzn, a tutaj pani też, zobaczcie. O, sieć robi. Słyszycie ten dźwięk? Kurna, muszę wracać na pokład. Biegnę. Szefie, czekaj na mnie. A, tu widzę jeszcze kobietki wychodzą, te co sprzedawały, co miały jakiś tam biznes. Spokojnie, pani mnie tutaj goni, a tu jeszcze kobietki muszą wysiąść. Wszystko na szybkości. Ciao!
Mleko jest, więc bierzemy się za gotowanie, ale najpierw Marii ją doprowadzi tą kuchenkę do czystości, bo trochę nam się zakurzyła. Marii dospała dzisiaj trochę na moim hamaku, widzę, że morale chyba spadło. Troszeczkę tak, minęło nam właśnie 40 godzin na łódce. No i powoli dzisiejsza noc to jest druga noc nasza. Dzisiaj nie było tak łatwo. To znaczy lepiej spałam, więcej niż wczoraj. Obudziłam się po 5, bo tu już się zaczęło dużo dziać. O 6, po 6 było śniadanie. No ale już stwierdziłam, że nie. I tak ktoś jak mi tu hamak już ruszał, wiecie, za każdym razem czułam, gdzie dzieci zaczęły płakać i coś i tak zmęczenie. Oni też jak oglądają TikToka, to na full i wszystko słychać. Tak, tutaj pan od 5 już sobie włączył za nami, więc postanowiłam, że na następny rejs to ja chyba kupię wszystkim, znaczy nie wszystkim, ale kupię ileś słuchawek i jak ktoś będzie takim, tak sobie głośno słuchał, to mu po prostu je wręczę. Pan mądrzejszy, bo pan ma głośnik jeszcze pod spodem i podpina, jak ogląda film, to głośnik. Wczoraj właśnie chodził, mówię, Tak. muzyka taka głośna, no. Film On przez głośnik ogląda. takiego głośnika. A my pijemy kawę na w sumie początek dnia, można by było powiedzieć, ale już ten początek już dawno był. Także twoje zdrowie, Marii, żebyś się obudziła. Dziękuję bardzo. Ja już cebulę pokroiłem, no i pan tutaj kucharz, pokładowy kucharz, który gotuje te nasze pyszne śniadania, przyszedł zobaczyć, mówi, siedzi i ogląda, co my będziemy gotować. Kucharz patrzył i mówi, dobra, ja też chcę spróbować, to bij jeszcze jedno, jak biliśmy 7 jajek. No to mówię, dobra, bijemy mu 2 jajka, damy, żeby spróbował. Jajówka wylądowała już w naszych pojemnikach, tu jeszcze chlebek z wczoraj podpiekamy. Daliśmy kucharzowi też jajecznicę z 2 jajek, poszedł na dół zjeść. O kurczę, coś tam się tutaj przypala. Bułkę podgrzewamy wczorajszą. Jemy późne śniadanie. Mam nadzieję, że kapitanowi, raczej kucharzowi smakuje i do naszego obiadu, do naszej porcji wrzuci więcej ryby. Tak, musiał się zawinąć, mówi, nie, on musi iść, ale z chęcią zje tam właśnie u siebie w kuchni. Śniadanie zjedzone, pudełka też już umyte. Widzę, że dopływamy do jakiejś wioski, więc ja idę zobaczyć, co to za wiocha, co my tutaj będziemy robić i zaraz też będę wiedział, czy można zejść. O kurczę, ale skrzynek, dobra, idę. Chłopaki na razie ładują skrzynki na kurczaki i patrzcie, oj, chyba dłużej postoimy, bo wbija nawet jakiegoś, co tam wbija, no właśnie, takiego śledzia, czy jak to się nazywa, tak żeby można było cumę tutaj przyczepić, tak mi się przynajmniej wydaje, no i jak oni mają te wszystkie skrzynki załadować, no to tutaj będzie pełno. Podpytałem tutaj chłopaków i z tego co zrozumiałem, no to raczej tych skrzynek tutaj nie będą ładować, może będą ładować te skrzynki na Charlie, bo Charlie za nami gdzieś płynie jakieś 1,5–2 godziny. No i też spora miejscowość, wydaje się, tuk-tuki. Tutaj stoi nasza łajba, a ja idę jeszcze się kawałek przejść tutaj, zobaczę co oni tutaj mają, te budynki tutaj po lewej stronie. Tam daleko się nie będę pchał. Coś tutaj kolega naprawia. Silniki widzę jakieś stare. No wszystko co się da pewnie. I to pewnie tutaj było połączone wszystko, tylko że ten budynek pewnie siadł trochę jak się woda podnosi. I co oni tutaj? Pewnie jakaś woda albo ścieki do rzeki sprowadzali. Jest i sklep, podejrzewam, że ze wszystkim, tak jak wszędzie, zaraz zobaczę do środka. Też na podwyższeniu, żeby woda tutaj się nie dostawała. Pamiętajcie, że sole liczymy 1 do 1 ze złotówkami. Ziemniaki 3 sole za kilogram, jajko 50 groszy wychodzi, tak? Czyli pół sola. Jak na taką dżunglę, to myślę, że to są ceny bardzo dobre. Chciałem jeszcze iść tam kawałek dalej, ale tutaj już kapitan wraca, mówi, że vamos, że będziemy płynąć. Kapitan daje dźwięki i chłopaki tutaj już sprzątają po tych byczkach trochę, bo zaczyna walić. Wiadro wody i już leci i leci w kupy. Idę sprawdzić, jak tam nasze postępy z obiadem, jak tam dzisiaj nasz kucharz przygotowuje rybę, czy będzie gotowana, czy będzie smażona. Zaraz zajrzę im tutaj do kuchni. O, kucharz chyba zajęty gdzieś w środku, albo gdzieś odpoczywa na hamaku. Zaraz sprawdzimy, czy coś tu jest zrobione. Ziemniaki są, więc może będzie po 2–3 frytki dla osoby. Tutaj mamy... A, to jest ta zupa. I tutaj mamy jakiś wywar pewnie. O, teraz narozrabiam. A, ryż gotowany. No i dobra, pięknie. I odpływamy powoli. Co tam się jeszcze dzieje? A, trzeba odcumować. Tutaj widać, że budują jakiś nowy budynek. Te wioski malutkie, piękne, zielone jak w Nowej Zelandii. Wydaje mi się, że kucharzowi jednak ta jajecznica nie smakowała, bo się nie odwdzięczył podobnym jedzeniem. Ja za to dostałam bez pazurka, kawałek kurczaka, ryż, no i tutaj jest jakiś sosik. Właśnie, Ten spróbujmy. ryż może zostawimy tak samo jak ostatnio, że do smażenia. Ryż trochę w rosole, tak jakby rozpuścić kostkę rosołową, to właśnie to tak smakuje. To wczorajsze danie jeszcze. No i trochę marcheweczki dostałam. A te ryby, co miał, to pewnie kapitan zjadł. To wczoraj te, co złowili na tym. No pan tu łowił, nie wiem czy widziałeś, na taką butelkę.
miał zawinięte żyłkę Tak, tak, i takie widziałem. na końcu, nie wiem co to było, tak jakby, Haczyk jakiś pewnie. no to nie właśnie nie był haczyk, ja nie wiem na co łowił, no. No i złowił tam, przyniósł takiego suma małego, ale mówię, nie wiem co z tym zrobić, no mówi, na patelnię chyba jedynie, na olej. Po tym pysznym obiedzie czas zobaczyć, co kucharz nam dzisiaj szykuje na kolację i też idę odebrać swoje pudełko po tej jajecznicy, którą dostał. Coś tutaj grzebie w tej zamrażarce. O, jest moje pudełko. Więc tutaj kucharz nie zaskoczył, będzie zupa z kurczaka, taka jak wczoraj. No i ten widok cały czas. Byczki już zmęczone, nawet raczej wody nie dostają, bo nie widziałem, chyba że gdzieś tam coś co poleci to sobie poliżą. No i dopływamy do kolejnej miejscowości, zaraz będę schodził na ląd. I do takiego kawałku lądu dobijemy, ale ta wioska gdzieś tam dalej musi być, bo tutaj nic nie widać. Idę zobaczyć tutaj na górkę, czy jest tu właśnie ta miejscowość widoczna. I co? I jest. Ale nie ma jakiegoś sklepu, nie ma nic, po prostu ludzie sobie tutaj mieszkają, ale patrzcie, to jest zrobione tutaj. Droga, taki deptak przez całą wiochę, ale nie ma tuk-tuków. Jak nie ma tuk-tuków, to znaczy, że jest po prostu taka mniejsza społeczność. A tak się prezentuje nasza łajba na tle, moim zdaniem, burzy, która idzie z tamtej strony. Dopiero teraz skumałem, co to jest. Ja myślałem, że to po prostu jakaś brama jest zrobiona, a tutaj, patrzcie, są ławki, więc pewnie tu jakaś społeczność właśnie tej wioski się tutaj zbiera. No i tutaj może na tym placu jakieś przedstawienie albo co, taki lokalny teatr. Tutaj też widać coś było, ale już jest rozwalone. Kapitan dał już sygnał, że trzeba wracać. Dobra, gdzieś tutaj trzeba zejść. Jak na początku było mało załadowane towaru, no to teraz trochę się to zwiększyło. Z jednej i drugiej strony, no większość to banany. Tutaj, o proszę bardzo, tu są jeszcze jakieś owoce, no i tam właśnie też jakieś owoce. Dziś bardzo leniwy dzień, były 2 kawy, leżakowanie i w sumie nic nie robienie więcej. Teraz Marcin już kroi czosnek, ale na dworze zrywa nam się wichura. O, zobaczcie w ogóle jakie teraz niebo. Ale ciemno, no i przed chwilą jak walnął piorun, to tutaj podskoczyliśmy. Jakie to chmury ciemne. Co tu idzie? A widać zresztą w ogóle, zobacz, na połowie, nie? Jeszcze tam takie ciemno, że to na pewno leje, a później tak trochę taka kreska znowu jest i jasno. Do naszego czosnku ląduje ponownie ryż, którego nie zjedliśmy na obiad. No nawet taka spora porcja dzisiaj. Marcin został w naszej kuchni, a zobaczcie jak my blisko teraz płyniemy brzegu. Ryż już gotowy w misce czeka. Tutaj Marcin wbił jajka, teraz... Chciałem Marikę namówić na jajka, bo nie chciała. Mówi sam ryż, sam ryż. No trzeba oszczędzać, mój drogi, bo tych jajek to dużo nie mamy. Na samym ryżu to nasze morale długo nie wytrzyma na tej łajbie. My nie skończyliśmy gotować, a tutaj pani je się kolację już. Tutaj jakie konary leżą w wodzie. Zobaczcie, i to się coraz bardziej osuwa. Osuwa. No za rok to pewnie jeszcze większa część tych drzew będzie w wodzie. O, a tutaj czaple mamy. Proste filipińskie danie, ale najlepsze i o to chodzi, żeby te jajko i żółtko było właśnie rozpływające się. Wtedy jak to się miksuje z tym ryżem z czosnkiem, to jest najlepsze połączenie. No już kończymy nasze pudełko i no w sumie możemy już wziąć tą zupę, którą pani nosi. Przyszła obsługa statku i zamyka wszystkie okna, bo się spodziewamy deszczu. Zresztą fajnie zaczęło wiać w końcu, ale też tutaj już wiemy, że jak idzie taki wiatr i są jakieś takie chmury, no to znaczy, że będzie padać. Jest już nasza zupa, Marika dostała łyżkę, a ja dostałem widelec do zupy, ale mamy swoją, także nie ma problemu. Smacznego. Dziękuję. Trochę nam ten deszcz tutaj zacina, ale mam nadzieję, że nie będzie on dużo padał, bo już raz tak mieliśmy w Brazylii, że wszystko trzeba było stawiać na paletę, bo jak deszcz padał, no to ta woda podchodziła aż tutaj. Zobaczcie, kogo tutaj mamy na pokładzie. Kręgarza wygina tutaj swojego kolegę i to dość nieźle. Wcześniej mu tam kark wykręcał, teraz ręce mu tutaj kręci, masuje. Bardziej nas postraszyło tym deszczem niż popadało, choć jeszcze kropi. Niewiele, ale kropi, a powoli nam się zaczyna tutaj zachód słońca. Mieliśmy nagrać filmik na 2 doby, a już jest ponad 50 godzin na łajbie. Zajęliśmy się hotelem, rezerwacjami, także umknęły nam te 2 godziny teraz. Prawdopodobnie to nasz ostatni posiłek na tej łajbie, więc postanowiliśmy go zjeść właśnie w tym barze tutaj. Matko Boska, frytka zgubiłem w tym barze. Ostrawę. Tak, lomo saltado, peruwiański obiad. Poprawiamy morale. O, załatwiony też hotel mamy, także
Piąteczka i wejdziemy o której? No jak dopłyniemy, nie Tak. wiadomo właśnie, bo tutaj jak wiecie, 4., 5., niektórzy mówią, że 6, okaże się, że jeszcze na 12 dopłyniemy w dzień, więc zobaczymy. Tak, o której dopłyniemy możemy iść do hotelu, ale Dokładnie. teraz to się bierzemy za jedzenie.